Cześć! Jaki laser wybrać? To pytanie, które słyszymy bardzo często od ludzi, którzy jeszcze nie za dużo mieli styczności z technologią laserową. Tym odcinkiem chcę rozpocząć taką serię edukacyjną, jak to sobie zamyśliłem, w której będę omawiał po prostu świat pomiarów od tak zwanego A do Z. Dzisiaj zaczynamy od A, czyli chciałbym Wam pokazać, jakie typy urządzeń funkcjonują na rynku oraz to, jaki typ urządzenia bardziej pasuje do konkretnych zastosowań, bo jest bardzo dużo pytań związanych z tym. Często jest to mylone, nie pomagają w tym producenci, nie pomagają w tym sprzedawcy, którzy się nie specjalizują w sprzęcie, bo często te terminy się pokrywają. Klient, mówiąc niwelator laserowy, ma na myśli laser liniowy, mówiąc poziomica laserowa, ma na myśli niwelator rotacyjny, niwelator laserowy. Także chciałbym uporządkować na samym początku tej serii edukacyjnej tematykę tego, jaki laser dla kogo. Tak więc przygotowałem sobie tutaj kilka sprzętów, oczywiście z naszej oferty, bo kiedyś ktoś mi zarzucił, że nie ma w filmach produktów z nie naszej oferty. To jest bardzo proste. Nie ma ich z tego powodu, że ja ich nie będę kupował, bo mi one są niepotrzebne. Jeśli firmy będą chciały pomóc nam albo chciały pokazać swoje produkty, których my tu nie mamy, jak najbardziej podam adres, można to przesłać, my dogramy jakiś film czy pokażemy, ale teraz mamy sprzęt na filmach, który jest w ofercie sklepu, który na co dzień stoi tutaj na półkach, który z magazynu do Was wyjeżdża, tak więc będę zawsze w swoich filmach posługiwał się sprzętem, którym dysponuję. Nie będę kupował lasera Hilti za 5000 zł netto tylko po to, żeby zaspokoić Waszą ciekawość. Ewentualnie możecie się jako widzowie zrzucić dla mnie na taki laser. Ja bardzo chętnie nagram jego test, po czym spróbuję go któremuś z Was wręczyć na przykład w konkursie. To był taki mały off-topic. Zaczynamy. Pierwsza grupa urządzeń laserowych są to tak zwane lasery krzyżowe, poziomice laserowe, krzyżowe. Są to lasery, tutaj przygotowałem produkt firmy Lamigo X1. Jest to urządzenie, które ma tak naprawdę jedną diodę, blokadę, u góry włącznik i służy tylko i wyłącznie do tego, aby wyświetlić przed sobą krzyż. Jest to jeden z najbardziej podstawowych urządzeń, jakie można na rynku spotkać, czy to z Lamigo, czy to z Boscha, czy ze Stanleya, z różnych innych producentów. Sprzęt wyposażony w jedną diodę robiący krzyż i najczęściej laser krzyżowy, poziomica laserowa. Chyba te pojęcia do tego są najczęściej stosowane. I jakby cena tego typu urządzeń uwarunkowana jest tym, że jest właśnie jedna dioda, na której jest podwójny pryzmat rozpraszający punkt w linię poziomą, w linię pionową i już. Bardzo proste urządzenie. W dzisiejszych czasach fajna rzecz, żeby przy majsterkowaniu, żeby w domu mieć zamiast klasycznej poziomicy tego typu urządzenie. Producent w cenie urządzenia daje nawet taką klamerkę, więc za pomocą jej można do mebli się złapać, szafki i tak dalej, ustawić go pod dowolnym kątem. Fajne urządzenie. Jeśli ktoś chce mieć w domu coś, co mu pomoże w drobnych pracach majsterkowicza, jak najbardziej. W takich profesjonalnych zastosowaniach raczej kierowałbym się już w stronę innych sprzętów. Idziemy dalej. Tutaj przygotowałem już taki właśnie topowy kontrast pomiędzy produktem Lamigo X1, laser Geofenela FL40 Power Cross Plus w wersji zielonej. Jest to laser, który kosztuje prawdopodobnie tyle co 4 takie lasery, a też robi tylko krzyż. Czym to się różni? Różni się to tym, że diody zastosowane w laserach krzyżowych takich profesjonalnych już są dwie, a akurat jeszcze w modelu Geofenela są to bardzo, bardzo mocne diody. Takie same jak w Geo 6X. Możecie zobaczyć sobie, jak mocno świeci Geo 6X w filmach, które są już na kanale. I to jest też laser krzyżowy. Dalej mamy pion poziom, czyli przed urządzeniem to się wyświetla. Coraz bardziej popularne stają się lasery, w których można wiązkę rozproszyć wokół, czyli tak zwane urządzenia. Nagrywamy telefonem, zadzwonił, przerwał. Wracamy.
Mówiłem, że wiązkę rozpraszamy wokół. Jest to laser dalej liniowy, dalej można nazwać go krzyżowym, bo linia lasera tak naprawdę, akurat w przypadku tego modelu, czyli Nivel System CL1D, on ma jeden pion przed sobą, tak? I 360 stopni wokół. I teraz na początku filmu powiedziałem, że producenci, dystrybutorzy, ludzie od marketingu, którzy tłumaczą czasem pewne rzeczy, wprowadzają bardzo dużo chaosu do tego rynku, bo na przykład jest taki produkt w Castoramie, który świeci 360 stopni poziom i jeden pion przed sobą i producent napisał, że jest to laser obrotowy. To nie jest laser obrotowy, bo lasery obrotowe, rotacyjne, nazwa wskazuje, że coś się w nim obraca, coś w nim rotuje. Tutaj się nic nie rusza poza systemem poziomowania, czyli włączamy go, dioda lasera świeci, jest specjalny stożek, który rozprasza tą diodę wokół urządzenia, tak? I wtedy mamy dalej laser liniowy, czyli linia wyświetlana jest światłem ciągłym, jest to nieruchoma część, także nie jest to laser obrotowy. Laser, który świeci naokoło siebie, niekoniecznie jest laserem obrotowym. Jest laserem 360 stopni na pewno, ale nie jest laserem obrotowym. Także tutaj już właśnie producenci 360 stopni laserów dostrzegli to, że można bez konieczności przestawiania, bo laser krzyżowy oczywiście też można obracać i spróbować przenieść poziom wokół na przykład pomieszczenia, ale każdy taki obrót na statywie, na tyczce daje możliwość tego, że wejdzie jakiś błąd, bo statywy wiadomo też nie są takie idealne, że jak on się obraca na głowicy, to jest wyfrezowane, tak stworzone, że tam ani milimetra nie ma. Nie do końca. Akcesoria pomiarowe zostawmy na inny odcinek, ale każdy obrót urządzeniem, każde przestawianie zwiększa nam możliwość popełnienia błędów. Jeśli mamy laser, który po włączeniu nieruchomo pokazuje nam w oku pomieszczenia obrys, to my już go nie przestawiamy, tylko sobie możemy ponanosić te poziomy. I podobnie właśnie sprawa się ma z rozbudową tego systemu i z tym, jak to się rozwija. Ja tam pozwalałem sobie wtrącać w poprzednich filmach to, że tak naprawdę idzie era, jeśli chodzi o lasery liniowe, laserów 360, czy to jeden raz 360, czy 3 razy 360 i to serwują nam producenci, bo też dostrzegli ten potencjał, a największy potencjał widzicie Wy jako wykonawcy, jako ludzie, którzy pracują tymi urządzeniami, bo eliminowane są właśnie błędy, przyspieszana jest praca dzięki temu i daje to fajne efekty, a cena zaczęła też jak gdyby zaczęła być bardzo akceptowalna. Także lasery liniowe 1D, jak to się mówi, czyli jedna płaszczyzna 360 plus jakieś dodatkowe. I takim na ten moment maksymalnym rozwinięciem laserów płaszczyznowych są lasery 3x360. Tutaj mamy akurat Boscha GLL 380CG. Dlaczego Boscha? Bosch prawdopodobnie jako pierwsza firma wypuściła model 380 z literką P i tym samym zapoczątkowała ten trend. Także tutaj mamy najnowszego przedstawiciela tego trendu. I tak samo jak tu w przypadku Nivel System CL1D, tak tu w przypadku Boscha też te wiązki są rozproszone 360. W laserach 3x360 dodatkowo dostajemy dwa piony, które przecinają się pod kątem prostym, co można zobaczyć sobie obok lasera i na suficie. To stanowi oś. I tak samo wszelkie inne płaszczyzny, gdzie się krzyżują, zarazem można nazwać go laserem krzyżowym, bo tych krzyży, tych przecięć, wiązki mamy na suficie, na podłodze, to jest 2, 3, 4, 5, 6, czyli to jest sześciokrotny laser krzyżowy, dlatego ta nomenklatura jest taka płynna, tak? Także laser liniowy 3x360 także jest laserem płaszczyznowym, można nazwać go poziomicą laserową. No i cóż, no i uważam, że w dzisiejszych czasach, jeśli pracuje ktoś zawodowo, jeśli laser wykorzystywany jest zarobkowo do wszelkich prac, czy to elektrycznych, czy to wykończeniowych, czy to jakichś instalacyjnych, montażowych, to warto sobie rozważyć zakup
takiego lasera. Ja mam w zamyśle przygotowanie Wam osobnego materiału na temat laserów 3x360, bo testy i unboxingi spowodowały masę pytań, które muszę codziennie przez telefon odpowiadać, a chciałbym przygotować jeden materiał, żeby każdy mógł się z tymi wątpliwościami zaznajomić. Będę to wyjaśniał w materiale w najbliższym czasie, ale te lasery naprawdę, jeśli pracujecie zawodowo, spoglądałbym w tą stronę i tak jak przypuszczałem z początkiem roku, gdy realizowaliśmy pierwsze nagrania, tak teraz pod koniec roku niedawno zadebiutował taki produkt i jest jak najbardziej spełnieniem mojej przepowiedni, czyli rozwoju laserów 3x360. Jest ich coraz więcej. No, niedawno na kanał trafił laser Pro zielony unboxing. Tych konstrukcji się mnoży. Tutaj zostało zastosowany system tego, że wiązka pozioma jest na dole urządzenia, czyli bardzo blisko podłoża, na którym urządzenie stoi. Widocznie taka była potrzeba rynku, ale nadal jest to konstrukcja 3x360. I teraz tak, grupa lasery liniowe, krzyżowe, płaszczyznowe, poziomice laserowe są to produkty stworzone z myślą o pracy wewnątrz budynków. Czyli to są urządzenia, z którymi pracujemy, gdy widać linię. Nanosimy sobie, czy od razu pracujemy do tej linii, to już jest jakby technika, która każdego indywidualnie sobie, każdy ją tam dobiera do swoich potrzeb, ale to są produkty stworzone do pracy wewnątrz budynków. Bardzo często pytanie pojawia się, widząc na przykład marketingowe jakieś reklamy lasera zielonego, jak go dobrze widać na dworze. Musicie wiedzieć ważną rzecz w przypadku urządzeń laserowych. Każdy laser jest tak dobrze widoczny, jakie są warunki oświetleniowe. To nie jest tak, że jakiś laser ma 20 metrów i on zawsze ma 20 metrów. Jeśli weźmiemy, włączymy urządzenie laserowe wieczorem, jak już słońce zajdzie, jest ciemno, to laser liniowy można zobaczyć i ze 100 metrów. Jeśli włączymy urządzenie laserowe, gdy jest piękny, sierpniowy dzień, jest godzina 13, 14, nie ma chmurki na niebie, słońce świeci i praży, robiliśmy taki test z kolegą Damianem z firmy. Tego lasera, który jest też jednym z najmocniejszych, geofenela czy czegokolwiek, nie widać niecały metr od ściany. I teraz jaki jest zasięg? Często o to pytacie. Ważne jest w jakich okolicznościach. Laserów na dworze ogólnie możemy przyjąć, że nie widać. Laserów oczywiście budowlanych z tymi mocami diod, które tutaj są zamontowane w tych sprzętach. Także takie urządzenia do pracy wewnątrz z liniami widzialnymi, widocznymi. Jest możliwość, bo teraz właśnie to co ważne, to co też pytacie. Jest możliwość pracy takim urządzeniem na zewnątrz, albo po zmroku, tak jak przed chwilą mówiłem, gdy linię lasera widać bardzo dobrze i wtedy nie trzeba żadnych dodatkowych akcesoriów używać, albo za pomocą detektorów. Detektory są to urządzenia, które widzą pulsowanie lasera w momencie, gdy nasze oczy nie są w stanie tego zobaczyć, bo słońce rozmywa tą linię. Także jeśli urządzenie kupujecie, to też należy zwrócić uwagę, a często jest to bardzo mocno skorelowane, czyli jeśli jest niska cena, to są słabe diody, słabo świecące i prawdopodobnie urządzenie nie ma możliwości pracy z detektorem. Im ta cena rośnie, to znaczy nie jest to stały warunek, ale taką można przyjąć zasadę. Wtedy pojawiają się takie dodatkowe opcje. I chyba najlepszym przykładem, najczęściej zadawanym pytaniem, jeśli chodzi o detektory do laserów liniowych, jest pytanie od Was na wszelkich portalach o Elixie, mailowo, telefonicznie. Jaki odbiornik kupić do lasera Bosch PLL 360? Odpowiedź brzmi żaden. To urządzenie nie pracuje z detektorem. Jest niska cena, nie ma funkcjonalności. Także to jest taki przykład. Jakby samą metodologię pracy i to, jak używać detektora, jak on działa i jak to się robi, też przewidziałem na osobne nagranie. Dzisiaj chciałem właśnie usystematyzować to, że to są urządzenia do pracy wewnątrz,
niektóre z możliwością pracy na zewnątrz, ale też nie zakładać tego, że jakieś nie wiadomo jakie odległości będzie się nimi robiło, bo dokładność systemów poziomowania w laserach liniowych w zdecydowanej większości, z małymi wyjątkami, poziomowanych mechanicznie, czyli tak, że po prostu włączamy urządzenie i on tam, ten laser buja się, grawitacja go ustawia, system magnetyczny go hamuje, urządzenie się ustawia. Nie ma tutaj mowy o takich dokładnościach przy jakichś dalekich odległościach, jak w przypadku niwelatorów laserowych. I teraz właśnie przejdźmy na drugą grupę. Niwelatory laserowe, bardzo często właśnie mylone z laserami, które potrafią zrobić 360 stopni poziom. Urządzenia te stworzone są z myślą głównie o pracy na zewnątrz lub na bardzo dużych obiektach, bo oczywiście wewnątrz to też rozumiemy jakieś tam ograniczone odległości pracy. Jeśli robimy halę bardzo dużą produkcyjną i chcielibyśmy z jednego miejsca urządzeniem poziomować wszystko, no to tutaj już też warto jakby spojrzeć w stronę niwelatorów laserowych, ale zacznijmy od początku. No tutaj przygotowałem dwa takie urządzenia na potrzeby tego nagrania. Są takie niwelatory bardzo proste, które służą do poziomowania terenu, ewentualnie możliwości wykonania jakiegoś spadku, pochylenia. I są niwelatory bardziej zaawansowane, których można zadać ten spadek za pomocą odpowiednich funkcji na wyświetlaczu, ale najczęstszym zastosowaniem jest właśnie zrobienie sobie takiej płaszczyzny, do której się odnosimy, czyli bez względu na to, jak wygląda teren pod urządzeniem czy nad urządzeniem, my zawsze możemy się złapać do płaszczyzny, którą takie urządzenie generuje. Pozwolę sobie włączyć tutaj tego Topcona RLH5A, którego skądinąd bardzo polecam. Jest aktualnie w promocji, także można się kontaktować z nami. Na pewno jakąś fajną cenę uzyskacie. I tak, urządzenie, tak jak było widać, początkowo włącza się i zaczyna się poziomować. Tam już elektronika, specjalne mechanizmy, elektroniczne libele powodują to, że bez względu na to, jak obudowa stoi, nie musi być idealnie, nie wiadomo jak statyw poziomowany, urządzenie koryguje ustawienie wewnątrz i dopiero po wykonaniu poziomowania włącza się rotacja, czyli ten obrót, to co jest mylone z tą funkcją. Tutaj, nie wiem jak to na filmie widać, prawdopodobnie słabo. Wiązka kręci się, jest tak naprawdę punkt, który kręci się w obudowie tego niwelatora. Włączę może manualny tryb. I tak na kamerę skieruję, może będzie widać jak przelatuje. Nie, nie widać. Chyba nawet nie uruchomiłem trybu. Ta wiązka kręcąc się wyznacza płaszczyznę. Jak to mówi nasz jeden z dostawców, który wrzuca filmiki na YouTube, omiata teren. Jest to takie specyficzne, bardzo nam zapadło w pamięć po obejrzeniu filmów Tomka, pozdrawiamy. Urządzenie dokładnie zatacza koła i dlatego mówi się o urządzeniu obrotowym, rotacyjnym, bo on rotuje, tak? To jest stąd ta nazwa. I tutaj właśnie tak jak mówiłem, wiązka już jest bardzo słabo widoczna w porównaniu choćby nawet takiego prostego urządzenia 360, gdzie tą wiązkę widać, a tu nad nią 6 cm nad nią rotuje wiązka i tego nawet w naszym sklepie nie widać, więc tego typu urządzenia kupujemy do pracy z detektorem. I jeśli mamy na myśli nowy niwelator, taki fabryczny zestaw, właśnie nie zestaw, tylko fabryczny niwelator, zawsze w walizce ma chociaż detektor. Nie spotkałem się w ofercie producentów dostępnych na naszym polskim rynku, ani nawet nie tylko na polskim, gdzie ten zestaw jest mniejszy niż urządzenie, detektor, uchwyt i walizka. Są zestawy zasilane bateriami, są zestawy zasilane akumulatorem i ładowarką. Jakby tych opcji później tylko rośnie, ale nie da się pracować tak naprawdę niwelatorem laserowym bez detektora w dzień.
Nie ma takiej opcji, po prostu tej wiązki nie widać. I właśnie dlatego są te detektory, czujniki, to tak jakby na osobny film, ale tylko tak sobie pozwolę pokazać, że o, detektor pokazuje niżej, wyżej, jesteś w poziomie. I to są takie właśnie błędy podstawowe jakby dobierania sprzętu. No tutaj jeszcze zaprezentuję, jak już jest, jak już stoi, niwelator, w którym jest ekran, na którym są informacje, jak szybko się kręci. Można zadać spadek, bo w niwelatorach rotacyjnych można spadki nadawać w jednej osi, w drugiej osi, albo można pochylać w dwóch płaszczyznach, czyli do na przykład narożnika sprowadzić tą płaszczyznę, którą chcemy wyznaczać. To jest jakby już na osobny film omawiający sprzęt. Także raz jeszcze, bardzo bym chciał, żebyście z tego całego materiału zapamiętali, że na te sprzęty najczęściej, żebyśmy stosowali określenie niwelatory laserowe, lasery rotacyjne i wiedzmy, że to są odpowiedniki sprzętów do pracy na zewnątrz. Tak zawsze jest detektor, akcesoria i pracujemy z tym detektorem, bo ten detektor widzi wiązkę bez żadnych kłopotów w dzień, w nocy i to tyle. Sprzęt na zewnątrz. Lasery liniowe, poziomice i tak dalej, sprzęt do wewnątrz. Można użyć na dworze, można użyć w środku, ale jeśli właśnie trzonem pracy jest praca na zewnątrz, wybieraj niwelator rotacyjny, laserowy. Jeśli pracujesz wewnątrz, kupuj sprzęt liniowy, laser liniowy. I jeśli pojawi się konieczność jakichś dodatkowych robót, można dokupić detektor. Tutaj jakby w osobnym filmie, bo mnogość funkcji ogólnie tych sprzętów jest taka, można też robić pewne wycinki, zakresy, tak że ta linia będzie widoczna, ale to jest już jakby na osobny materiał, bo nagadałem się i tak już całe kilo. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze dotrwał do tego momentu, ale jeśli ktoś dotrwał, to myślę, że w tym miejscu zakończymy to nagranie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam do zadawania pytań. Jeśli właśnie temat wyda Wam się ciekawy, jeśli będę miał jeszcze bardziej zgłębić jakiś aspekt, to dawajcie mi to informacje, żebym ja wiedział, co nagrywać, co Was interesuje, tak żeby Wam pomagać, bo to ma na celu, ten kanał ma Wam pomagać w doborze sprzętu, w pracy z tym sprzętem, w ułatwianiu Waszej codziennej pracy, tak żeby to było szybko, jednorazowo i profesjonalnie, tak żeby nie trzeba poprawiać, nic tam dodatkowego w tych robotach działać. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli byście mieli ochotę na zakup jakiegokolwiek sprzętu, jesteśmy zawsze do dyspozycji. Kontakt do nas znajdziecie w opisie. A ja mówię Wam cześć,